oczywiście wykłady będą transmitowane także na serwisie YouTube na żywo i zawsze w każdej chwili będzie można do nich wrócić. Zorganizowaliśmy to wydarzenie po to, żeby opowiedzieć o eksponatach, które w ostatnim czasie trafiły do naszego Muzeum Kultury Bartniczej w Augustowie. Przepraszam, kto obsługuje, bo nie widzę prezentacji. Aha, pilota powinienem wziąć, tak? Ale pilot nie. No to ktoś musi tam być i przełączać slajdy. Dobra, dzięki, Michał. Opowiemy o tych eksponatach. Głównie skupimy się w zasadzie na jednym, najważniejszym. To powiem tak. Każdy z nich wiąże się pewna historia, którą chciałbym tutaj opowiedzieć. I każdy z nich był dla nas naprawdę nie lada odkryciem i sensacją, jak się dowiedzieliśmy o jego istnieniu, jak zaczęliśmy starać się o to, żeby wejść w jego posiadanie. Ale później pojawiła się barć z okolic Leżajska, która już rozłożyła wszystko inne, co do tej pory zrobiliśmy i co udało się znaleźć, a to zobaczą Państwo dlaczego. Na początek proszę następny slajd. Kilka słów, ale się przesunęło. Dobra, o naszym bractwie. Działamy od 2013 roku jako grupa nieformalna, od 2015 jako fundacja. Nasze motto to natura, tradycja, historia i w tych trzech słowach staramy się zawrzeć kwintesencję partnerstwa, czyli z jednej strony działanie na rzecz leśnych ekosystemów, tego, żeby pszczoła była traktowana i była obecna w lesie jako jego część. Ochrona naszej tradycji pokazującej życie w zgodzie z naturą, gdzie to człowiek stara się dostosować do otaczającej przyrody, a nie zmieniać ją pod własną potrzeby. No i pamięć o historii osadnictwa, historii naszych przodków i profesji, którą wykonywali. W 2016 roku napisaliśmy wniosek o wpis bartnictwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Ten wpis uzyskaliśmy. W 2019 roku strona polska wspólnie z białoruską z naszej inicjatywy złożyła wniosek o wpis bartnictwa na listę UNESCO. To też się udało uzyskać w 2020 roku, więc bartnictwo stało się elementem niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Był to pierwszy wpis międzynarodowy i drugi złożony w ogóle przez stronę polską, z czego jesteśmy niesamowicie dumni. Poproszę następny slajd. Obecnie realizujemy projekt wspólnie z Żukijskim Parkiem Narodowym na Litwie. Projekt nazywa się Bartnictwo, tradycja ponad granicami i skupia się na promocji i integracji środowiska zajmującego się bartnictwem na Litwie i w Polsce. Jego takie działania, które podejmujemy, to na przykład organizacja wymiany młodzieży, letnie obozy, które robiliśmy wspólnie z Żukijskim Parkiem na Litwie. Jeździły tam grupa harcerzy z Augustowa. Organizujemy naszą kleczbę, czyli festiwal coroczny, który ma miejsce w drugi weekend września tutaj u nas w Augustowie. I organizowaliśmy wspólne warsztaty. Zakupiliśmy też sprzęt, który nam się przydaje i bez którego nie udało nam by się zwieźć tych rzeczy do Augustowa, czyli tak zwanego trutnia, auto przystosowane do wymagań naszej pracy oraz trochę drobniejszego sprzętu. Ale głównym elementem tego projektu, poproszę następny slajd, jest rozbudowa istniejącego i prowadzonego przez nas Muzeum Kultury Bartniczej, który obecnie jest to jedna sala zrobiona ze starego w zasadzie z przestrzeni magazynowej o powierzchni 45 metrów. Rozbudowa naszego muzeum o dostawienie pawilonu, który też będzie mógł być zastosowany w funkcji mobilnej, przeniesiony wraz z częścią ekspozycji w inne miejsce po to, żeby wyjść z tym bartnictwem i pokazać go niekoniecznie tylko u nas na Tytoniowej w Augustowie, ale także w innym miejscu. Czy to na przykład po rozbudowie, czy po postawieniu Muzeum Kanału Augustowskiego, czy to przy okazji jakichś większych imprez kilku czy kilkunastodniowych, taki pawilon
wraz z częścią ekspozycji będzie mógł jako niezależna ekspozycja bartnicza funkcjonować. Ze strony Dżukijskiego Parku oni budują muzeum od początku. I tutaj mimo dużej wartości tego projektu, gros tych wydatków jest właśnie po stronie naszych partnerów z Litwy. My na rozbudowę tego pawilonu przeznaczamy kwotę 155 000 euro wraz z zaprojektowaniem i wyposażeniem ekspozycji. Więc wiedząc już prawie od roku, że taka inwestycja będzie realizowana, zastanawialiśmy się, jak nie tylko co wstawić do środka, co pokazać i w jaki sposób. To w jaki sposób to pomogą nam specjaliści w ramach konkursu, który będziemy ogłaszać na wyposażenie i przygotowanie ekspozycji. Natomiast też warto, myśleliśmy o tym, żeby te materialne elementy związane z kulturą bartniczą zachować i pokazać i zaczęliśmy po prostu szukać i pozyskiwać do niego eksponatów. I tak zaczęło się, poproszę następny. I tak też zaczęliśmy. Pierwszą w zasadzie barć, którą pozyskaliśmy, znaleźliśmy przez przypadek. Nieśmiało to powiem, że znalazłem ją osobiście przy ujściu niewielkiej rzeki Irbe do Morza Bałtyckiego podczas wakacji po prostu z rodziną. Szedłem plażą, morze wyrzuciło na brzeg 5-metrowy pień, zdaje się, że wiąz, natomiast to jeszcze nie jest potwierdzone, z zadziadkiem, czyli z zaczętą barcią, natomiast kłoda leżała w takim miejscu przez pewnie długi czas, chociaż wybrzeże w tym miejscu bardzo dynamicznie się zmienia. 3 tygodnie później po oznaczeniu tego miejsca na mapie, po skonsultowaniu się z instytucjami na Łotwie, w jaki sposób można to pobrać, wróciliśmy i on już leżał w zupełnie innym miejscu, w innej strukturze, był zasypany piaskiem praktycznie w 3/4 wysokości. Można następny slajd, to będzie widać. Tak był w momencie, jak go znaleźliśmy, a 3 tygodnie później już był korzeniem w stronę brzegu i zasypany piaskiem leżał na brzegu. Tutaj wybrzeże w tym miejscu się bardzo dynamicznie zmienia i nie sposób ustalić, czy spłynął on wraz z wezbranymi wodami rzeki Irbe, która jest powiedzmy wielkości Czarnej Hańczy przy ujściu do morza. W sensie ta rzeka, bo Czarna Hańcza nie uchodzi do morza. Czy też przypłynął z innej części krajów bałtyckich, czy z Estonii, czy z Łotwy. Natomiast tego typu barcie lokalizowane bardzo nisko nad ziemią, 1,5 metra, nawet czasem niżej, notowane są przez etnografów zarówno z terenu Łotwy, jak i z Estonii. Opisywane w egzemplarze w książkach z lat 30. właśnie wykonane w wiązach, w dębach czy w lipach, nisko tuż nad samą ziemią, wykonywane wśród polnych zadrzewieniach. Także jest to dość charakterystyczne, co też odróżnia trochę te bartnictwo, jakie zachowało się na terenie krajów bałtyckich od naszego, no bo u nas miało być to wszystko wysoko i w zasadzie nie wiem, z czego to do końca wynika. Może trochę z poszanowania też cudzej własności, do jakiego są bardziej może przystosowane społeczeństwa właśnie skandynawskie. U nas te barcie są wysoko po to, żeby utrudnić do nich dostęp, bo to, że bardziej założymy 6 czy 7 metrów nad ziemią, to i tak nie utrudni rozdziobania tego przez dzięcioły, czy rozdarcia przez kuny, czy nie zabezpieczy przed niedźwiedziem, ale zabezpieczy już przed osobą postronną, przez kimś, kto wszedłby do tego lasu, czy poszedł do tej barci i wydarł z niej pszczoły. Więc bardzo charakterystyczne właśnie dla Łotwy, Estonii, a także dla Litwy jest to, że te barcie bywają zakładane nisko nad ziemią. Poproszę następny slajd. Drugi eksponat, nad którym trochę więcej uwagi poświęcę, jest to barć cmentarna, czyli drzewo bartne, a w zasadzie bliźniak, czyli drzewo, w którym znajdowały się
dwie dzienie, dwa otwory bartne, zlokalizowane na niewielkim wiejskim cmentarzu w miejscowości Rudoka. To się tak nazywa, tak, Rudoka. Była to sosna stojąca martwa już od kilku lat. W 2020 roku arboryści sekcyjnie ścieli to drzewo, już martwe od wielu lat. I dwie barcie z tego drzewa, poproszę następny slajd, zostały przygotowane jako eksponaty w muzeum, w skansenie w zasadzie, w Dżukijskim Parku Narodowym w miejscowości Mustejka, stanowiąc atrakcję właśnie tego skansenu. Zależało nam też na tym, żeby jeden z tych eksponatów właśnie pochodził z Dżukii, też żeby pokazać i móc opowiedzieć historię współpracy i tej naszej wspólnej pracy i pomóc promować to miejsce, które jest naprawdę niesamowitym miejscem i serdecznie zapraszam każdego, kto się wybiera na Litwę, żeby nie omijał Dżukii i żeby się wybrał trochę dalej niż do Druskiennik, 25 km do Marcinkonic czy Mustejki, zobaczył tą przyrodę, zwiedził ten skansen. Naprawdę jest to miejsce warte polecenia i odwiedzenia. Także eksponat ten, który jest już w naszym muzeum, pozyskaliśmy dzięki uprzejmości właśnie pracowników Dżukijskiego Parku Narodowego, z którym nie tylko współpracujemy przy realizacji tego projektu, ale także we wcześniejszych latach jeździliśmy na takie wyjazdy wolontariackie po to, żeby adoptować właśnie stare barcie, nieużywane już przez dziesięciolecia, do tego, żeby służyły one z powrotem pszczołom, bo na terenie administracyjnym właśnie Dżukijskiego Parku zachowało się ponad 60 takich drzew z barciami, których kiedyś ktoś wydłubał dziuple właśnie dla pszczół. Poproszę następny slajd. Barć cmentarna. Zdawałoby się, jaki to pomysł, tak? Wieszanie barci na cmentarzu. Powiem szczerze, że nawet nasi partnerzy z Litwy nie bardzo byli w stanie to wytłumaczyć, oprócz tego, że to taki tutaj był zwyczaj. To jest dużo szerszy zwyczaj. Bardzo często na terenie Białorusi, a także północnej Ukrainy spotyka się kłody bartne czy barcie na cmentarzach właśnie. Wynika to z przekonania zwierzeń ludowych, że dusza człowieka poprzez właśnie pszczołę i poprzez ten portal, który stanowi gniazdo pszczele, zainstalowane na cmentarzu, może opuszczać teren cmentarza i podglądać żywych w swojej najbliższej okolicy. Te barcie montowano nie po to, żeby pobierać z nich miód, tylko po to, żeby umożliwić swoim zmarłym to, żeby nie niepokojąc żywych, mogli odwiedzać miejsca, które kochali za życia. Także miód zebrany z takiej barci jest jedynym w zasadzie pokarmem, który można spożywać, który został zebrany na cmentarzu. Bo na cmentarzach nie można zbierać grzybów, nie można zbierać jagód, nie można zbierać owoców, ale miód pozyskany z takiej barci jest jak najbardziej można go spożywać. W tym roku podczas wspólnych warsztatów w Dżukijskim Parku Narodowym też na starym cmentarzu w miejscowości Mustejka powiesiliśmy kłodę bartą. Były tam dwie sosny ogłowione, przygotowane do tego, żeby założyć w nie barcie już lata temu, bo ta korona była tak rozrośnięta właśnie i widać, że po ucięciu czubka i niepielęgnowaniu tego drzewa, bo drzewo po ucięciu czubka, kiedy przygotowujemy je do założenia barci, należy jeszcze później co kilkadziesiąt lat jeszcze się wspiąć i ściąć tą koronę, która tam narasta, bo ona grozi po prostu tym, że drzewo będzie niestabilne i się wywróci, jeżeli te boczne odrosty rozrosną się za bardzo. Mieliśmy w naszym towarzystwie arborystę z Litwy. On dokonał ogłowienia tych drzew jeszcze raz po to, żeby one dalej narastały.
a my powiesiliśmy jedną z kłód zrobionych na warsztatach właśnie na tym cmentarzu. Też jest bardzo dużo źródeł pokazujących barcie cmentarne, także w wystawie profesora Krzysztofa Hejke i w albumie Ślady dawnego bartnictwa, który wspólnie z nim wydaliśmy, jest kilka zdjęć właśnie barci na cmentarzach. Przejdziemy do trzeciego eksponatu. Trzecia barć warszawska. Kolejne nieoczywiste miejsce, w którym można znaleźć drzewo bartne, centrum Warszawy. W zasadzie 3 km od ścisłego City, na końcu ulicy Bananowej, naprzeciwko ujęcia wody dla miasta, leżał sobie jak nigdy nic pień dębu o długości ponad 17 metrów z wydzianą przez człowieka barcią. Ta barć znajdowała się 10,5 metra nad bryłą korzeniową. 10,5 metra nad ziemią ktoś wykonał ten trud, wszedł kiedyś i wydłubał bardzię dedykowaną dla pszczół. Jak długo to drzewo leżało w tym miejscu? Znalazłem zdjęcia z 2016-2014 roku, które ktoś sobie robił po prostu na brzegu, tam w punkcie widokowym po drugiej stronie i widać, że już wtedy tam była. Pewnie przypłynęła wraz z którąś powodzią, z którąś wielką wodą na Wiśle, czy to w 2010 chyba była ostatnia, czy to w 96, a może wcześniej, tak? Najwyżej notowany poziom Wisły, sięgający ponad 8 metrów nad normalnym stanem, był notowany w 1813 roku i też niewykluczone, że wtedy te drzewo tu wpłynęło. Leży korzeniem w stronę głównego nurtu, co sugeruje, że spłynęło po prostu i płynąć zablokowało się koroną w brzeg i tak też już zostało. Poproszę następny slajd. Akcja wydobycia tego dębu była dość czasochłonna i pracochłonna, nie powiem. Najpierw trzeba było przy niskim stanie wody przygotować pień do tego, żeby go zabrać, pociąć na kawałki. Później z kolei jak woda przybierze, i założyć wtedy pętlę z zawiesi. I później jak woda przybierze, wrócić w to miejsce, oczyścić je z naleciałości, czyli pień, który wystaje prawie 17 metrów w Wisłę, w rzekę, zbiera ze sobą wszystko to, co niesie rzeka. Więc samo odgruzowywanie tego pnia, wyciąganie większych kawałków drewna zajęło nam w zasadzie cały dzień. W akcji uczestniczyło i w zasadzie akcję prowadziło Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ratownictwo Wodne Warszawa, grupa zapaleńców właśnie ratownictwa wodnego, którzy zauważyli bardzo ciekawą rzecz, że Warszawa, rozbudowując swoje bulwary, tereny nad samą rzeką, nie ma żadnego zabezpieczenia od strony wody pod kątem bezpieczeństwa. I w zasadzie jest to pierwsza grupa, która zaczęła wypełniać tą lukę. Oni funkcjonują w zasadzie dopiero od roku czy 2 lat. Od roku dysponują tym wodolotem. Bardzo fajna rzecz, ale jeśli chodzi o uciąg drewna, to niekoniecznie. Na grupę naprowadziła mnie Fundacja MSAR, prowadzona przez kolegę z harcerstwa, który prowadzi projekt Bezpieczny Kazbek, czyli ratownictwo górskie. Zwróciłem się do niego z tą nietypowym zadaniem. On od razu zwołał ekipę właśnie kolegów z ratownictwa wodnego i taką ekipą przez 3 dni próbowaliśmy tą barć wyciągnąć. Pomógł dopiero wynajęty statek rzeczny, który załadował ją na przód i dociągnął do najbliższej przystani, do przystani SUM, Polskiego Związku Wędkarskiego. Ale oczywiście cały proces zaczął się od uzyskania zgody z Wód Polskich. Tą zgodę otrzymaliśmy jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Natomiast
z przygotowaniem prac musieliśmy czekać na niski stan Wisły, czyli do lipca. Przygotować, czekać aż woda wróci i dopiero podjąć pierwszą nieudaną próbę, później drugą i później trzecią. To też jest już w naszym muzeum. Chcielibyśmy, żeby stanęła w pionie. Na razie leży przed budynkiem muzeum. Widać, jakie to jest wielkie, ale też następny slajd poproszę. Widać to tutaj. Pień ma 90 cm średnicy pod barcią, plus te wypustki, czyli koronę zaczynającą się tuż nad otworem bartnym. No jest przeogromny, powiem tak. Nie mamy datowania jeszcze, natomiast będziemy starali się te wszystkie eksponaty dobrze opisać i nadać im, umieścić je powiedzmy na linii czasu w odpowiednim miejscu. I ostatnia barć, o której chciałem kilka słów powiedzieć, a o której więcej opowiedzą moi koledzy, którzy zajmują się nią pod kątem naukowym, wzięli je pod swoją pieczę, czy swój mecenat, można tak powiedzieć. To jest barć, na którą trafiliśmy w okolicach Leżajska. W jednym z tartaków, który przerabia stare drewno, przecięto pień. Przecięto pień dębu, który dawno temu był wyciągnięty pewnie ze żwirowni. Leżał i sechł przez wiele lat. I dopiero po przecięciu okazało się, że w środku jest kompletnie zachowane gniazdo pszczele, które w całości zarosło. Tu widać tę korę wewnętrzną, które drzewo wytworzyło, narośl. Drzewo rosnąć zarastało, wpychając deskę zatworową. Tu jest fragment deski zatworowej, która też w całości została zachowana. Mimo tego, że barć nie była użytkowana przez człowieka przez jakieś, szacuje, 70 do 90 lat, to znaczy przez cały okres, kiedy drewno narastało i kiedy wpychało tą deskę do środka, cały czas korzystały z niej pszczoły. Oprócz plastrów, oprócz tego, że całe gniazdo, kompletne gniazdo było zabudowane plastrami z miodem, plastrami z pszczołami, z czerwiem zasklepionym. Kompletne wszystko to, co znajdujemy otwierając barć, to pod spodem 20 cm stanowił humus, czyli rozłożone resztki organiczne pszczół, wosku, przerobione przez motylicę, która do opuszczonego gniazda wchodzi i w przeciągu kilku miesięcy w zasadzie czyści do zera każde pozostałości gniazda pszczelego. Tutaj był zbieg bardzo szczęśliwych okoliczności dla tego znaleziska, ponieważ drzewo zarosło, zamknęło w sarkofagu, zamknęło w swoim wnętrzu żywą rodzinę pszczelą. To jest jedno. Ta rodzina, oczywiście nie mogąc wydostać się na zewnątrz, prędzej czy później by umarła i tak się pewnie stało, chociaż został zapas miodu. Skoro został zapas miodu, no to nie mogła tam umrzeć z głodu, musiało się zadziać zupełnie coś innego. Jeżeli drzewo takie zarośnięte z rodziną pszczelą, zarośniętą w środku, mógł się skończyć też tlen. Nie znam na tyle biologii pszczoły, żeby nie wykluczyć tego wypadku, że one się po prostu tam po zarośnięciu udusiły. Ale załóżmy, żeby się nie udusiły. Jeżeli by zmarły i te drzewo by dalej rosło, to motylica zjadłaby wszystkie pozostałości. Znaleźlibyśmy tylko we wnętrzu humus, resztki organiczne w postaci może osypu, chociaż też w tak rozwiniętym, w takim środowisku żyją też organizmy, które żywią się po prostu martwymi pszczołami. Więc wkrótce po tym, jak to drzewo zarosło, musiała przyjść wielka woda, podmyć brzeg i doprowadzić do wywrócenia tego drzewa do rzeki i zasypania i zakonserwowania jego w mule czy w piasku. Innej teorii na ten temat nie mam, ale oczywiście dyskusja tutaj będzie otwarta i myślę, że
Pan Michał Kolasa tutaj z kolegami też odpowiedzą na te pytania. Proszę następne zdjęcie. Tak, to się w zasadzie zadziało w tym roku. W sierpniu, 13 sierpnia dostaliśmy informację od pana Władysława Paula, że w swoim właśnie zakładzie znalazł coś takiego. Od razu podjęliśmy kontakt i po prostu namówiliśmy go, żeby przekazał, sprzedał to dla nas do muzeum. Kilka dni później było to już w Augustowie. 13 sierpnia byliśmy w trasie na Litwę, po to też, żeby następnie zabrać z Łotwy ten wiąz bartny. Szykowaliśmy też już wtedy i przygotowywaliśmy eksponat z Wisły do tego, żeby go podjąć i przetransportować do naszego muzeum. I wtedy trafiło się właśnie to. I więcej już o samych pszczołach, o tym, co udało się wyciągnąć z tej barci, opowiedzą moi koledzy. Poproszę następny slajd. Ja w tym miejscu serdecznie zapraszam na drugą część naszego wydarzenia o godzinie 17 albo wcześniej, jeżeli tutaj trochę wcześniej skończymy, do Muzeum Kultury Bartniczej po to, żeby zobaczyć na własne oczy. Tylko zastrzegam, pszczoły, wosk i miód są w dyspozycji panów naukowców i nie mamy na naszej ekspozycji w tej chwili żadnego fragmentu plastra pszczół z plastra miodu sprzed wieków. Korzystając jeszcze z uwagi, chciałbym podziękować dla wszystkich instytucji i osób, które się przyczyniły do tego, że te eksponaty mogły trafić do Augustowa. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego za wsparcie naszych starań, Wodom Polskim z Lewni Warszawskiej za zgodę na wyciągnięcie barci z Wisły, Dżukios Nationalis Parkas za udostępnienie nam barci właśnie cmentarnej, Augustowskim Placówką Kultury za ugoszczenie nas tutaj z naszymi prezentacjami, panowi Władysławowi Paulowi za dobrą postawę i wsparcie naszego muzeum, OSPRW Warszawa i Fundacji MSSAR za pomoc w wyciągnięciu barci warszawskiej oraz dla wszystkich braci, bartników i wolontariuszy bractwa, bez których nie zrobilibyśmy nic i nasza praca nie miałaby sensu. To jest naprawdę duży szacunek dla nich. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam tutaj pana Adama. Dzień dobry, nazywam się Adam Tofilski, pracuję na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i chciałbym opowiedzieć o pomiarach skrzydeł, które wykonałem. Skrzydła pochodzą właśnie z tej historycznej barci. Bardzo proszę następny slajd. Zbadałem do tej pory 20 skrzydeł. Widać je na tym obrazku. Widać, że zachowały się bardzo dobrze, pomimo że pełne są widoczne zabrudzenia. Poza tym są kompletne i bardzo dobrze nadają się do badań. Więc tych skrzydeł jest więcej. Do tej pory zbadałem ich 20, mogę zbadać ich więcej, ale prawdopodobnie te wyniki nie zmienią się bardzo. Bardzo proszę następny slajd. Czyli najpierw te skrzydła oczyściłem, bo one pochodziły z humusu, z tego osypu, więc były troszkę zabrudzone. Te skrzydła, które dostałem, one były oderwane od ciała, także też nie wiadomo było, jaka jest para, ale to nie przeszkadzało w tych badaniach. Następnie w mikroskopie, który jest przedstawiony, użyłem go do zrobienia zdjęć o dość dobrej rozdzielczości. Bardzo proszę następny slajd. Do pomiarów skrzydeł użyłem programu Identifly, który napisałem. On jest dostępny bezpłatnie w sieci. Na skrzydle, tym razem to jest inne skrzydło z współczesnych pszczół, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że na każdym skrzydeł, które uzyskałem z tej barci, zaznaczyłem 19 punktów charakterystycznych. Każdy z tych punktów opisany jest 2 współrzędnymi i te współrzędne 19 punktów pozwalają nam dość dokładnie opisać kształt tego skrzydła, a następnie porównać go z innymi danymi, które mamy dostępne w literaturze naukowej, czy ja mam dostępne w swoich zbiorach. Bardzo proszę następny slajd.
pomimo że nie mamy wątpliwości, że jest to pszczoła miodna Apis mellifera, to ponieważ te skrzydła były oderwane i ponieważ jest taka możliwość, pierwszy krok polegał na tym, żeby porównać to z 9 gatunkami z rodzaju Apis. Większość z nich występuje w Azji, w Europie mamy tylko jeden gatunek, ale na wszelki wypadek zrobiłem takie porównanie i nie ma wątpliwości. Wszystkie 20 skrzydeł zostały zaklasyfikowane zgodnie z oczekiwaniami jako Apis mellifera, czyli pszczoła miodna. Następny slajd, proszę. Następnie znowu skrzydła były oderwane. Mogło być to trutnie, tam jest jedna matka prawdopodobnie była, więc żeby mieć pewność, że są to skrzydła robotnic, porównałem je znowu i te porównania potwierdziły, że skrzydła pochodzą od robotnic. Nie jest to nic odkrywczego, bo większość z tych skrzydeł pochodzi od robotnic, ale mamy pewność, że nie jest to ani matka, ani truteń. Następny slajd, proszę. No i tu są takie ciekawsze wyniki. W obrębie pszczoły miodnej jest 4 linii ewolucyjnych. Między innymi linia M, którą za chwilę zobaczą Państwo na mapie, występuje w północno-zachodniej Europie. No i właśnie te dane, te pomiary skrzydeł wskazują, że pszczoły z tej historycznej Barci pochodzą z linii M. Tutaj pokazuję średnią dla wszystkich, no bo taka jest specyfika tych badań. Gdybym pokazał każde z tych 20, one by zupełnie inaczej, to była taka duża chmura, natomiast ze wcześniejszych badań wiadomo, że nie porównujemy pojedynczych skrzydeł, tylko zawsze średnią z rodziny, a w tym przypadku średnią z tych 20. Następny slajd, proszę. I tu mają Państwo okazję zobaczyć, że linia M zaznaczona jest na zielono i rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego, od Portugalii, Hiszpanii, przez całą zachodnią Europę, aż do Rosji na wschodzie i naturalnie ta linia M obejmowała większość terenu Polski. Natomiast poniżej na niebiesko zaznaczona jest linia C i do tej linii C należy Apis mellifera carnica, pszczoła kraińska, która obecnie jest dużo bardziej popularna wśród pszczelarzy. Pszczelarze wolą pszczołę kraińską od naszej rodzimej pszczoły środkowoeuropejskiej Apis mellifera, więc granica między tymi dwoma liniami tu gdzieś przebiegała na południu Polski, ale też ta linia tutaj narysowana, ona jest hipotetyczna i tak naprawdę no, nie mamy pewności, jak przebiegała ta linia i czy tam była jakaś strefa mieszańcowa i jak była długa. Następny slajd, proszę. Tu jest pokazane, jak wygląda sytuacja w tym momencie i jaka jest odległość, czy jaka jest różnica od linii M. Im bardziej żółty kolor na mapie, tym większe podobieństwo do M, im bardziej niebieski, tym większa różnica od linii M. Widzimy, że tutaj na Półwyspie Iberyjskim, w Hiszpanii, w Portugalii mamy żółty kolor, a więc tam są pszczoły podobne do M. I jeśli popatrzymy w Polsce, im bardziej na północ, to te pszczoły są coraz bardziej podobne do linii M, ale jednak jest dużo bardziej różnią się od M niż te pszczoły z Hiszpanii. To wynika głównie z tego, że tam pszczelarze w Hiszpanii zaakceptowali te swoje rodzime pszczoły, które od zawsze tam występowały i używają je do pory obecnej i dzięki temu produkują dużo miodu, bo Hiszpania jest jednym z większych producentów miodu w Europie. Natomiast w Polsce pszczelarze z różnych powodów, często trudnych do zrozumienia, nie chcieli zaakceptować tej naszej rodzimej pszczoły Apis mellifera i importowali masowo pszczołą kraińską. Stąd te zmiany, które na tej mapie widzimy, że Polska jest może nieco mniej niebieska niż Bałkany, ale jednak ten wpływ importu jest tutaj wyraźnie widoczny. Następny slajd, proszę. Żeby porównać wyniki tych moich pomiarów popartych na 19 punktach z danymi historycznymi, obliczyłem też indeks kubitalny i ten indeks kubitalny może być według Aupatowa albo według Rutnera, który i w różnych badaniach na zachodzie był jedny, na wschodzie ten Aupatowa, a ponieważ te publikacje z Polski używały tego indeksu kubitalnego według Aupatowa, no to obliczyłem go w ten sposób i średni indeks kubitalny tych pszczół z Barci wynosił 57,01. W tym momencie niewiele nam mówi ta liczba, ale porównajmy z tymi danymi historycznymi. Następny slajd, proszę.
I widzimy tutaj na osi poziomej indeks kubitalny wykonany w 1966 roku. Czyli taki jest rozkład. Widzimy, że ta barć zaznaczona strzałką, te 57, jest bardzo blisko średniej, troszeczkę mniej. Czyli te pszczoły z tej barci, które, nie wiem, pochodzi no, 1000 lat, może jest starsza, tak? Są bardzo podobne do tych pszczół, które występowały w Polsce w 1966 roku. Następny slajd, proszę. Natomiast poza tym, że mamy tą średnią i ten rozkład rozkładu kubitalnego, to tutaj właśnie to jest ta prasa, z której pochodzą te dane, Bornus, Demianowicz, Gromisz 66, ta jest wyrasowana mapa. Na tej mapie są skomplikowane linie, bo też ten indeks kubitalny zmieniał się. Tak? Im wyżej na północ, ten indeks kubitalny był wyższy. Proszę następny slajd. Tu jest to może jeszcze tak bardziej wyraźnie zaznaczone. Tak? Czyli na samej północy indeks kubitalny wynosił ponad 65, w środkowej tutaj Polsce 55 do 65, jeszcze niżej 50 do 55 i w końcu poniżej 50. Barć pochodzi z okolicy Leżańska. No i proszę zwrócić uwagę, że to jest między 55 a 65, czyli dokładnie pasuje to do tego wzorca, który był w latach 60. zmierzony, czyli można powiedzieć, że przez tysiące lat te pszczoły w Polsce nie zmieniły się za bardzo, ale przynajmniej ta barć pasuje do tego, co było w latach 60. Następny slajd poproszę. Natomiast jaka sytuacja jest w dzisiejszych czasach? Tutaj mamy dane z 2020 roku, z różnych miejsc w Polsce, między innymi dzięki współpracy z Andrzejem Oleksą. Tutaj mamy dane z dużego obszaru Polski i też jest przeliczony te dane z tego skrótu na ten indeks kubitalny. No i widzimy, że te kolory, tak, im bardziej żółty, to bardziej podobny do pszczoły środkowoeuropejskiej Apis mellifera mellifera, im bardziej niebieski, bardziej podobny do karniki. Widzimy, że te punkty są wymieszane i niestety jest dość dużo tego niebieskiego. Następny slajd poproszę. No i też jakbyśmy to trochę uśrednili, to widzimy, że im dalej na północ, to bardziej te pszczoły cały czas, nawet w 2020 roku są podobne do tej pszczoły środkowoeuropejskiej naszej, rodzimej, ale jednak no, też jest ten wzór taki niewyraźny, to być może też wynika z tego, że no, tych punktów może lepiej jakby było więcej. Następny slajd proszę. To jest jakby tutaj natomiast widać bardzo wyraźnie, tak? Że ten rozkład w 1966 roku, zaznaczony na czerwono, jest zupełnie inny niż ten, który jest w dzisiejszych czasach 2020 zaznaczony na niebiesko i że te pszczoły z barci są podobne do tych z 60 lat, a zupełnie inne od tych z 2020 roku i wprawdzie mamy jeszcze w 2020 nieliczne rodziny pszczele, które mają podobny indeks kubitalny, to jednak większość nich ma indeks kubitalny charakterystyczny dla pszczół z Bałkanów i dla podgatunku Apis mellifera karnika pszczoły kraińskiej. Następne proszę. No właśnie, czyli jeśli chodzi o ten kształt skrzydła, te pszczoły z barci wskazują, że to jest nasza rodzima pszczoła i że w Leżańsku, w okolicach Leżańska cały czas była ta pszczoła środkowoeuropejska, która teraz jest tylko gdzieś tutaj w okolicy Augustowa w Polsce. Natomiast porównałem też rozmiar centroidowy skrzydła, czyli tak naprawdę rozmiar skrzydła. Czy one były większe, czy mniejsze. I jeśli o to chodzi, to w porównaniu do tych współczesnych danych z 2020 roku ta barć nie różni się znacznie, czyli jest bardzo rozmiar tych skrzydeł jest taki jak dzisiaj i to było dla mnie pewnym zaskoczeniem, ponieważ mówi się, że obecnie, kiedy pszczelarze stosują węzę, to ta węza ma nieco większe komórki niż występowały naturalnie w przyrodzie. Natomiast z tych badań nie wyszło, że pomimo, że praktycznie wszyscy pszczelarze w Polsce, większość z nich, znakomita większość używa węzy, która ma stosunkowo duże te komórki, to te pszczoły z barci nie różnią się od tych współczesnych pszczół. Następny slajd, proszę. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki byłem w stanie wykonać te badania, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję też za uwagę. Nazwijmy to szumnie wykładem, jest w miarę interaktywny, więc jak będę zadawał pytania, to szczególnie tutaj liczę na młodą damę, bo młodzież jest przyszłością narodu i z doświadczenia wiem, że jest najbardziej kreatywna, więc spodziewam się tutaj dużej aktywności.
Możemy zaczynać, rozumiem, tak? Szanowni Państwo, nazywam się Michał Kolasa, reprezentuję Instytut Zootechniki w Balicach i moich współpracowników z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dzisiaj opowiem Państwu, co nam może powiedzieć naukowa nekromancja na temat dawno martwych pszczół. Poproszę następny slajd. I dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, nekromancja jest to sztuka porozumiewania się ze zmarłymi w celu zazwyczaj przewidzenia przyszłości. Poproszę następny slajd. A jak być może Państwo nie wiedzą, nauka czasami jest bardziej jak sztuka niż nauka. Wielu ludzi tego nie rozumie, ale tak jest. Poproszę następny slajd. I dla wprowadzenia, ponieważ często prowadzę te zajęcia dla ludzi, którzy niekoniecznie mają styczność z pszczołami, to zawsze lubię uświadomić, że przez zdecydowaną większość naszej historii miód to była najsłodsza rzecz, jaką sobie człowiek mógł wyobrazić. Dlatego w mądrej księdze napisano, że zawsze tym celem była kraina mlekiem i miodem płynąca, ponieważ nie było nic słodszego niż miód. Przez zdecydowaną nie było żadnych snickersów i czekolad i tym podobnych rzeczy, już nie wspominając o syropie glukozowo-fruktozowym. Miód był ideałem słodyczy. Poproszę następny slajd. I tutaj pytanie do młodzieży, czyli do wszystkich Państwa, ponieważ młodzież to nie tylko metryka i PESEL. Gdzie naturalnie zamieszkiwały pszczoły? To już po 2 wykładach to powinniście Państwo wiedzieć. W lesie, dobrze? Tak, po dzisiejszym wykładzie można by się spodziewać, że tak, nekromancja i cmentarze, więc po wszystkich świętych tematycznie wszystko pasuje. Łąki. A jak w lesie, to co jest w lesie? Dziuple. Poproszę następny. Tak, pszczoły naturalnie zamieszkiwały dziuple, tudzież jak to nazywamy? Tak, dziękuję. Chciałem powiedzieć, że przestrzenie w drewnie, ale tutaj grypsera działa. Więc tak, naturalnie pszczoły zamieszkiwały dziuple. Użyjmy skrótu myślowego. Poproszę następny slajd. A ludzie to wykorzystali. Ja tu oczywiście nie jestem ekspertem, tutaj odsyłam do mojego wielce czcigodnego przedmówcy, który może o tym Państwu zdecydowanie więcej powiedzieć, ale przez wieki ludzie to wykorzystywali i nawet współcześnie to się dzieje. Poproszę następny slajd. Ale z czasem wszystko ewoluowało, więc poproszę o jedno kliknięcie. W pewnym momencie ktoś stwierdził, że zapewne ciężko jest szukać tych naturalnych barci pszczelich, a w ogóle albo dziać te barcie na wysokości, no to może wydziejemy je na ziemi i przyczepimy to do drzewa, będzie łatwiej. Poproszę o następny. Następnie podobnie ktoś taki jak ja, prawdopodobnie kto ma lęk wysokości, stwierdził, no ale w sumie to po co to trzymać na drzewie? Nie możemy tego wsadzić koło domu, ja mam lęk wysokości, nie będę wchodził na to drzewo, jeszcze się połamie, postawmy to na ziemi. Proszę następny slajd. Aż w końcu nasz wielki Polak, Jan Dzierżon, wymyślił ul snozowy, czyli taki ul, w którym dajemy taką beleczkę, co ułatwia pszczołom odbudowanie i w zasadzie od tego momentu dopiero mówimy o współczesnym pszczelarstwie. Wtedy pszczelarze mogli zaglądać do ula, mogli podglądać pszczoły i mogli dużo bardziej efektywnie pracować z pszczołami. Poproszę następny slajd. I jesteśmy, gdzie jesteśmy. Czyli w miejscu, gdzie mamy ule, które bardziej w tym momencie wyglądają jak komody z Ikei niż pradawne ule, ale jest to oczywiście duża gałąź gospodarki, natomiast współczesne pacieki mają ogromne zagęszczenie, dużo większe niż pszczoły miałyby w naturze. Poproszę następny slajd. I tutaj troszkę, ponieważ jestem biologiem, więc jak każdy mam pewne zboczenie zawodowe, chciałbym Państwa uświadomić, że naturalnie pszczoła miodna, czyli Apis mellifera, i to jest jeden gatunek, tak jak człowiek jest jednym gatunkiem, i naturalnie zamieszkiwały teren Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu i troszkę może w Azji. Natomiast przez działalność człowieka aktualnie, podobnie jak człowiek, który wyszedł z Afryki i skolonizował cały świat, podobnie pszczoły miodne zostały zawleczone niemal wszędzie. Co prawda tutaj Grenlandia jest niezaznaczona, ale ponieważ my co roku jeździmy z badaniami na Grenlandię i moi współpracownicy na południowych krańcach Grenlandii też już widzieli pszczołę miodą, więc już można wszystko pokolorować prawie na czerwono. Poproszę następny slajd. I tutaj jako dowód, że każdy naukowiec to solista i każdy z nas miał wystąpienie, więc ja mam przyjemność mówić na końcu, więc powtórzę wiele rzeczy, o których wcześniej mówili moi przedmówcy. Tutaj macie Państwo też zaznaczone linie ewolucyjne
I pszczoły, tak jak mówiłem, pszczoła miodna to jest jeden gatunek, natomiast współcześnie rozróżniamy je na, i mam nadzieję, że tu Adam nie rzuci niczym we mnie z publiczności, na około 33 podgatunków. I tutaj, ponieważ nie mogę się ruszać, więc nie wskażę Państwu, ale na tej drugiej, na tym drugim obrazku możecie Państwo zobaczyć, że właśnie ta linia C, czyli Apis mellifera carnica, była proponowana jako sięgająca południowych krańców naszego pięknego kraju. Poproszę następny slajd. I tutaj przygotowałem dla Państwa slajd już z naszą ojczyzną, gdzie zaznaczyłem podgatunki i linie. Linia jest to element podgatunku, więc jest pięterko niżej, które w Polsce są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. I na czarno macie Państwo zaznaczone miejsca, w których chroniona jest Apis mellifera mellifera, czyli pszczoła środkowoeuropejska. Natomiast tutaj na ten szary kolor jedyna pszczoła krańska, która w Polsce jest objęta tym programem, czyli Apis mellifera carnica linii dobra. Przerywanymi strzałkami macie Państwo pokazane miejsce, gdzie pszczoła środkowoeuropejska jest objęta w jej naturalnym środowisku, czyli w puszczy. A tutaj dodatkowo ten łuk to jest mniej więcej ta linia, która była zaproponowana jako granica występowania podgatunków. Poproszę następny slajd. I naniosłem pi razy oko barć z Leżejska, o której już była mowa. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, że ona mniej więcej pokrywa się z tą linią, więc bardzo było dla mnie ciekawe, czym okażą się te pszczoły. No i tutaj miałem przygotowaną piękną opowieść o drzewie. Niestety zostałem ubiegnięty, natomiast chciałem Państwa uświadomić, ile zbiegów okoliczności lub boskiej interwencji, to już zależy w co kto wierzy, musiało się zdarzyć, abyśmy my mogli położyć nasze ręce na tych próbkach. Proszę sobie wyobrazić, że to była barć wydziana kiedyś dawno temu przez człowieka. Z tym człowiekiem coś musiało się stać, ponieważ on ją nie zaniedbał, przestał o nią dbać, ponieważ ona zaczęła zarastać. Pszczoły tam dalej żyły. Mimo że drzewo zarosło, to one musiały tam mieć miejsce, żeby wlatywać i wylatywać. Więc my wnioskujemy, że te pszczoły były w szczycie sezonu, ponieważ był tam czerw trutowy, był tam pyłek, były tam zapasy. Więc to nie była rodzina, która padła w zimie, tak jak często się dzieje, najczęściej się dzieje obecnie w Polsce. A dodatkowo, gdyby ta rodzina umarła, powiedzmy, sama z siebie, to zaraz weszliby tam czyściciele natury, czyli wszelkiego rodzaju żyjątka, które by to wyczyściły. Ale nie zdążyły, ponieważ prawdopodobnie, to jest nasza hipoteza, prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy, to drzewo z tymi pszczołami musiało wpaść do wody i po prostu zostać utopione. Więc nieskończona liczba przypadków. Potem przenosimy się kilkaset lat w przód, ktoś to drzewo wykopuje, ono trafia do tartaku, ktoś je przecina w odpowiednim miejscu, ktoś chce w ogóle poinformować kogoś, że coś takiego znalazł, a nie stwierdził, że ale super paliwo do kominka. W końcu odpowiednie osoby to dostały i my mieliśmy szczęście z tymi osobami się skontaktować i zacząć prowadzić na nich badania, więc wiele by się mogło wydawać przypadków, które moim zdaniem składają się na piękną historię. Poproszę następny slajd. No i tutaj zdjęcia tej barci, co już Państwo widzieli, więc od razu przejdźmy dalej. Tutaj chciałem Państwu powiedzieć, pokazać, jak idealnie są zakonserwowane te pszczoły. To jest zdjęcie jednego z plastrów wydobytego. Tu możecie Państwo zobaczyć, ponieważ nie mogę się ruszać i czuję się jak przyklejony, to nie będę pokazywał, ale mogą Państwo zobaczyć, że te poczwarki, widać ich oczy, one są cudownie zachowane. Te pszczoły wyglądają, jakby kilka miesięcy temu rodzina padła w szczycie sezonu. Poproszę następny slajd. I co wiemy dotychczas? Na podstawie werbalnych zaświadczeń naszych współpracowników. I tutaj zaznaczam, że to są werbalne zaświadczenia, więc ja, mimo że wierzę w autorytet moich braci naukowców, szumnie nazwanych, to jednak dopóki nie zobaczę papierka, to mogę być sceptyczny. Ale na podstawie badań, które do tej pory zostały wykonane, na podstawie datowania drewna i datowania samych pszczół, po pierwsze one pochodzą z tego samego okresu, po drugie jest to około 1500 lat i ostatni słój drzewa jest datowany na rok 680. Poproszę dalej. To, co już szanowny Adam mówił wcześniej, czyli jesteśmy pewni, że to jest Apis mellifera mellifera, więc pszczoła środkowoeuropejska. Poproszę następny slajd.
Natomiast co chcielibyśmy wiedzieć? Po pierwsze, jakie jest genetyczne podobieństwo między tymi pradawnymi pszczołami, a tymi liniami, które chronimy współcześnie? Czy możemy zrekonstruować mikrobiom tych pszczół? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pszczoły są charakteryzowane przez zestaw konkretnych gatunków bakterii w środku, które mają bardzo istotny wpływ na ich biologię i mimo, że przez długi czas sądzono, że jest to bardzo stały mikrobiom, to on jest stały pod względem taksonomicznym, czyli składu gatunkowego. Natomiast to, jaka jest różnorodność tych bakterii, to jest zupełnie inna kwestia. Więc jeżeli udałoby nam się wyciągnąć chociaż fragmenty genów bakterii z tych pszczół i porównać je ze współczesnymi, to moglibyśmy hipotetyzować, czy te bakterie mają na przykład wpływ na adaptację konkretnych pszczół do konkretnego siedliska. Jaka była dieta tych pradawnych pszczół, ponieważ mamy całe plastry, więc możemy zrekonstruować, czym żywiły się pszczoły przed jakimkolwiek rozwojem rolnictwa na wielką skalę. I na koniec, jakie właściwości miało takie gniazdo, powiedzmy, przedpszczelarskie pszczół miodnych. Poproszę następny slajd. I jak chcemy zrobić te dwa pierwsze podpunkty, czyli te, powiedzmy, stricte genetyczne. Na szczęście żyjemy w XXI wieku i mamy dostęp do kosmicznej technologii, więc to, co my chcemy zrobić, to chcemy wyizolować tak zwane ancient DNA, czyli pradawne DNA, o którym mogli Państwo słyszeć przy okazji na przykład rekonstrukcji genomu neandertalczyka albo lwa jaskiniowego. I chcemy takie DNA wyizolować przede wszystkim z naszej perełki, czyli z naszej barci, ale też z próbek muzealnych pszczół, do których mamy dostęp, które mają około 100 lat. I chcemy je porównać z całymi genomami pszczół, które sekwencjonujemy de novo, czyli jakby złożymy je na nowo, genomy konkretnych linii, które chronimy w Polsce przy użyciu czarów marów technologicznych. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to chętnie poświęcę czas i powiem, jak to robimy od strony technicznej, ale jak mawia stare porzekadło, wystarczająco wysoko zaawansowana technologia jest nie odróżnienia od czarów. Poproszę dalej. I tutaj już jest przykład próbek, na których położyliśmy nasze ręce. Oprócz naszej cudownej, pradawnej barci odwiedziliśmy też muzeum w Warszawie, które było na tyle uprzejme, że udostępniło nam próbki muzealne pszczół, które mają około 70-100 lat, w zależności właśnie do badań porównawczych. Proszę dalej. Chcemy zrekonstruować dietę na podstawie palinologicznej, czyli mamy już specjalistę, współpracownika z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie mamy zamiar usiąść, zobaczyć, gdzie w komórkach mógł być pyłek, pobrać ten pyłek i na podstawie morfologii przyporządkować taksonomicznie do pewnego stopnia ten pyłek i w ten sposób będziemy mogli wiedzieć, czym pszczoły żywiły się onegdaj. Poproszę następny slajd. No i jakie właściwości miało takie pradawne gniazdo? Tutaj już Adam wspomniał, że współcześnie stosuje się węże i istnieje swego rodzaju dyskusja między pszczelarzami, czy rozmiar tej komórki ma, czy nie ma znaczenia. Natomiast to, co my możemy zobaczyć w tym gnieździe, to ile było tych komórek, jakie one miały rozmiary, jaki był stosunek czerwiu trutowego do innego i tym podobne. Poproszę następne. I żeby tylko już na sam koniec, żeby pokazać Państwu, że naprawdę to, co widzimy, to jest perełka, to ja podczas kwerendy literatury chciałem sprawdzić, jakie są najstarsze próby pszczół miodnych, do których genetycznie zajrzano. I znalazłem dwa takie papiery, dwie takie publikacje. Jedna, która szczyci się tym, że bada pszczoły z 1977 roku. I proszę o następny slajd. I druga, która już sięga w pradzieje, czyli najstarsza próbka jest z 1879 roku. Więc nawet gdyby te szacunki mówiące o 15 wiekach wstecz tej barci, to nawet gdyby się okazało, że ta barć ma 500 lat, czyli jest po prostu nastolatką w stosunku do tego, co teraz sądzimy, to i tak to będą najstarsze próbki
jakie przebadano do tej pory, a tutaj zdradzę Państwu, oczywiście w nauce jesteśmy ostrożni z predykcjami, ale mamy już nawiązaną współpracę z Instytutem w Poczdamie, który specjalizuje się właśnie w izolacji pradawnego DNA, więc będziemy im wysłać próbki, żebyśmy w ogóle zobaczyli, w jakim stanie jest to DNA. I wiedząc, w jakim stanie jest DNA tych pszczół, będziemy mogli decydować, co możemy z nim dalej robić, więc proszę trzymać kciuki i mam nadzieję, że prędzej czy później się